A je to ozaj ten bambus? Je to bambus Mercedes. Tam je, dodá to bambus. Na motore. Je to bambus. Áno, bambus. Bambus, aj no motor je dáno na Áno, bambus, je to RAV bambus. bambus. Len 5K, 5 kusov je do Slovensko Áno, taký. je no. Je Bambus. to, není lomby, je to dobré. Dobré je ako lomby. Lomby je veľká. Áno. To je vyššia. Je to vidieť, že to je bambus. Dobra, czas ułożyć sobie plan na weekend, także zajmiemy się deską rozdzielczą i myślę, zrobimy sobie tutaj porządek pod maską, pomalujemy to, co mamy teraz w epoksydzie, zaciągnięte mastyczkami na czarno i będziemy składać tutaj już pod maską rzeczy na gotowo, układać wiązki, no i sobie porobimy też wiązki do świateł, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Aha, jeszcze wycieraczki. To też pod deską jest cały silniczek od wycieraczek z tym mechanizmem, także musimy tam to wkomponować wszystko z tym, co zostało z Merola, połączyć to z tym. I chciałbym zobaczyć, sprawdzić, czy damy radę uruchomić oryginalny silniczek wycieraczek z Volvo na wiązce z Mercedesa, żeby przełącznikiem tutaj mercedesowskim w kierunkowskazie włączać wycieraczki. Taki plan. Taki plan, zobaczymy, ile uda się zrobić. No i dobra, mamy tutaj zegarynkę z CLK, którą będę chciał zaadaptować w deskę rozdzielczą z Volvo. Dajemy taki zegar, no bo staramy się wykorzystać wszystkie podzespoły z Mercedesa do Volvinki, żeby jak najbardziej ograniczyć tutaj budżet, koszt zbudowania takiego pojazdu. Podejrzewam, że dużo osób powie, że to będzie samo wyglądało ogólnie tak. W tym rocznikach wychodził Mercedes SLK, który ma okrągłe zegary zatopione w desce rozdzielczej, a podejrzewam, że wiązki elektryczne są identyczne w CLK, jak i w SLK. W SLK, jak i w takim CLK. No ale taki zegar z wersji 3.2 praktycznie jest nie do zdobycia, albo kosztuje fortunę, 1/4 tego, co nas kosztował cały dawca. Więc użyjemy sobie takich zegarów, bo też nie mam pewności, czy na pewno by te z SLK pasowały. No to już temat jest pozamiatany, montujemy te. Zawsze w przyszłości to jest to piękne w blaszce metalowej, że zawsze w przyszłości można to na nowo uspawać sobie jakiś kształt w tej desce, wkomponować inne zegary. Na razie zrobimy tak, także pierwsze przymiarki. Pierwsze przymiareczki. Do desuni, do deseczki. Fyk, fyk, fyk. Teraz sobie to wszystko odkurzymy i przetrzemy. Ale czyli jakoś to gdzieś musi nam wpasować. Tu jakoś to będziemy musieli to ładnie wkomponować. Myślę, że będzie całkiem spoko. Tu możemy sobie wyjechać praktycznie do tego Skyu. O raju nie poniż pan Skyu. Zaraz to wszystko będziemy musieli oczyścić i tego. Wykręcić oryginalny zegar i pokombinować. Dobra, teraz sobie tu coś musimy podłożyć na stół. Zaraz będziemy to wszystko ogarniać. Patrzcie na tych germańskich oprawców. Nawet w tamtych czasach. A teraz mamy
na Wolwince opony dębicy i też jest made in Germany. Tak to się dba o gospodarkę właśnie. No i dobra, deseczkę mamy delikatnie rozebraną. Także widać, że tu byli już nasi wcześniej. Tu jakaś gruba blacha przyspawana zamiast... No to chyba radio nie, bo to za małe. Tu też coś dospawane, żeby były okrągłe zegary. Tu jakieś otworki pozaspawywane. Tu nawet widzimy, bo jest takie pęknięcie w szpachli, tu gdzie jest to zaspawane. No tak, ale takie właśnie elementy zostaną na tym samochodzie. Właśnie, żeby nadać mu ten taki charakter całej jego historii. No i dobra, tą zegarynkę musimy gdzieś tutaj jakoś wpasować. Zaraz sobie pójdziemy to przymierzyć na auto. Jak to będzie się prezentowało. Ten zegar nam gdzieś jakoś tu będzie wchodził nam będzie jakoś tu. Tu się dorobi do niego jakąś taką tą, bo nie chciałem szybki ruszać oryginalnej z tego zegara. Trzyma tu właśnie fajnie wyniknie, bo to nam wtedy tutaj dojdzie do krawędzi i tu się będzie ładnie licowało z tym, tylko tutaj zostaną takie trójkąciki. Coś z tym zaraz wykombinujemy, ale dobra, pójdźmy na auto, zobaczmy jak to na aucie będzie się wszystko tam z tymi elementami, które już mamy z Merola w środku współgrało. No i dobra, miało być fajnie i pięknie, a wyszło jak wyszło, jest jak jest. Dobra, no tak idealnie nie jest jak sobie to na samym początku wymyśliłem. Znaczy inaczej, no wiadomo, wszystko było na oko, na łoko. A teraz jak już wszystko sobie zaczynamy domierzać, to jest jak jest. Dobra, wychodzi mi, że tutaj przyłożyłem to, żeby odrysować, bo tu musimy sobie podciąć, żeby się to nam zgrywało z deską z Merola. Tu wiadomo sobie te elementy zaślepimy. No i tutaj wiadomo jakąś dechę wkomponujemy. Tak nie dolega. Czyli musimy przerobić to i to. Trochę rzeczy musimy poprzerabiać. Niewiele, bo niewiele. Także tak, jak robimy coś, to patrzymy przez różowe okulary. A jak przychodzi co do czego, to później nie poddajemy się, tylko walczymy, żeby nam to wszystko elegancko tutaj się ze sobą spasowało. Dobra. Co ty człowieku wymyślasz? Ile to jest roboty? Ja pierdzielę. No nic, no co, no trzeba zrobić. Samo się nie zrobi. Dobra, już mam blaszeczkę, już mam nożyczki, już mam odrysowane tutaj elementy. Zaraz wytniemy i cykniemy. Tylko martwię się, że jak to zaraz zerwę stąd tą farbę, to tu będzie kitu pod spodem na tych wstawkach. Oj, no ale nic. Nic to, co ma być, to będzie. Co ma być, to będzie. No i co, jest zajebiście. Tu nam wszystko fajnie przylega, dolega już nam ładnie do słupków. No i teraz tutaj sobie jeszcze troszkę delikatnie wyżej podetnę. O. I robimy sobie taką blaszkę pod kątem prostym. I będzie super. I też sobie zrobimy w tej blaszce uchwyty do przykręcania tutaj. Bo jak zdejmiemy ten dekor, łącznie tutaj z przyciskami do klimy, to mamy tutaj dwa miejsca na śrubki, to akurat sobie zrobimy, żeby ten tunel przykręcić też tutaj u góry w fabrycznych miejscach. No i będzie super, nie? Będzie super. Tu będzie schowek, schoweczek. O, proszę pana. Tylko trzeba będzie tutaj. Schowek praktycznie idealnie pasuje. W zasadzie schowek pasuje idealnie. Tylko tutaj trzeba będzie dorobić blaszkę, żeby to ładnie wykończyć. A później zobaczymy jak z tamtej strony. Na razie rozróbmy sobie tu po kolei wszystko. Wszystko po kolei. Perfekt. I z tej strony też tutaj stacyjka z rybeczką powinna pójść do góry. O. I jak pójdzie do góry, to właśnie fajnie, idealnie będzie przylega do deski. Tylko tak samo jak z tamtej strony. Po prostu tutaj będziemy musieli przerobić sobie fragmencik, dorobić sobie blaszkę. No bo deska z Amazona tutaj się podcina do góry.
O. No, deska z Merola idzie bardziej w dół. No także coś tutaj zaraz przemodelujemy. Będzie idealnie. No i dobrze, dobrze, dobrze. Dechę mamy przykręconą 2 wkręcikami do słupków. Oryginalny zegar i zegar z Merola. Obydwa zegary w kształcie rąba. Dobrze mówię? Może i źle. Nieważne. I teraz tak, no wiadomo, mercedesowski zegar jest trochę większy. Jest trochę większy. I chciałbym go tu ładnie wpasować. Tu już mam podciętą gąbeczkę. Ale też zależało mi na tym, żeby on w miarę wypadał centralnie na kolumnę kierowniczą. No bo Volvo ma przesuniętą tą deskę do środka. O, trochę spoilerujemy, ale tak. Ogólnie większość samochodów z tamtej epoki ma poprzestawiane trochę tutaj elementy. Nie jest zbyt ergonomiczna. To pokażę tutaj właśnie na przykładzie przykładowo S-klasy z tamtej epoki, czyli Mercedesa W108, że tam kierownica też nie jest off-center. Off-center, my friend. Przepraszam, ale to tak. I teraz tak, jak sobie siądziemy w foteliku z Merolka, no to spojrzymy sobie na kierowniczkę, którą już przestawiłem delikatnie, tylko też właśnie ją za mocno wysunąłem w prawą stronę. I teraz tak, w CLK ta kierownica była na wprost fotela, na wprost krzesła. Siedzieliśmy prosto centralnie i mieliśmy z jajcami gwiazdę. Natomiast jako, że te auta z lat 60. są w takim kształcie tej właśnie rybki całej, no to jakbyśmy mieli kierownicę przesuniętą, to tutaj już byśmy mieli bardzo blisko drzwi. Więc ja ją przestawiłem prawo, trochę za mocno, bo chciałbym też właśnie, żeby zegar, kierownica, no i nasza pozycja była mniej więcej w jednej linii. No będzie to ciężkie, zegar na pewno będzie lekko przesunięty. Czyli ja już go tutaj z nim walczyłem, widać, ale zaraz do tego dojdziemy. Natomiast właśnie, no spróbujemy zrobić to tak, żeby było ok. Tutaj pod spodem teraz nie pokażę, ale jest możliwość po prostu przespawania uchwytu. No, ale mimo to właśnie tak trzeba dobrać dawcę do Unibody Swapa, żeby po prostu drobnymi konfiguracjami to wszystko tutaj idealnie nam pasowało. Więc tak naprawdę tylko właśnie pozostaje nam delikatnie regulacja kierownicy, usadowienia pozycji kierownicy i wszystko mamy jak stąd. I co? Udało się zrealizować w całości plan w poprzedni weekend? No nie udało się, ale mamy kolejny weekend. Także teraz zaczniemy od petunii. Bierzemy sobie petunię i zaraz sobie petuniami tutaj przymatowimy cały tutaj ten epoksydzik i sikniemy to na czarno, żeby sobie już podsychało, bo jak dzisiaj sikniemy z rana, to jutro będziemy mogli tutaj się już brać za montowanie wszystkiego. Wjedziemy sobie autem na podnośnik, wymienimy sobie wahacze przednie. Dobra, zanim pojeździmy, to musimy zająć się tutaj jednym poważnym tematem, czyli przednie wahacze. Jak widać, prawy już powoli żegna się z życiem, a lewy już się pożegnał. Także można powiedzieć, że nie z niezłym fartem się przejechałem na przejażdżkę. Myślę, że jest bardzo dobrze. Testową. Ale nie widziałem tego wcześniej, także to mogło podczas przejażdżki testowej, jeszcze jak testowałem całe CLK, się wydarzyć. No dobra, no nie są nowe. Mogą to być jeszcze oryginały. No. No miały prawo, nie? Miały prawo się odtegować. No. Dobrze. Tu sobie odkręcimy. Miejmy nadzieję, że to później ładnie zdejmiemy.
ściągaczem. Tutaj też to odkręcimy, to nam wyjdzie tutaj, może wyjdzie. Dobra, będziemy kombiniren. Będziemy kombinować. A z tyłu mamy te wahacze takie wleczone. No i będziemy musieli je skrócić o 2 cm. Akurat z Audiczki A8 jest dostępny aluminiowy wahacz o długości takiej, jaka powinna być. Czyli tu mamy 315, a w Audiczce jest 295 mm akurat. Będziemy mogli sobie testować, ustawić zbieżność, zobaczyć, czy to właśnie przy tym obniżeniu tutaj jak zmniejszymy tą długość, bo akurat tak się składa, że w momencie, kiedy mamy tak obniżone zawieszenie, jak teraz mamy obniżone, to ten wahacz jest prosty, więc jest w opcji najdłuższej. No wiadomo, przy seryjnym zawieszeniu jest trochę niżej. Te koło inaczej wtedy leży. No, zobaczymy, przetestujemy. No i dobra, pierwszy wahacz wyszedł bez problemu, ale mamy tak, Landforderka i w tymże Landforderze, o, taka niespodzianka. Kulka ze spawu tutaj. Teraz spróbujemy ją zbić, bo inaczej nam tu nie wejdzie w stworzenie. Oj tak. Niby oryginał. To oryginał, czy to nie oryginał? No i dobra, mamy przednie wahacze założone. Pod maską siknąłem na czarno, tak żeby to po prostu, jak będzie założona maska, no to wiadomo, tu będzie czarne. Jeszcze porozciągamy przewody, wszystkie tutaj linki, zrobimy skrzynki, więc po prostu chodzi o to, że jak będzie czarny kolor, to będzie się mniej rzucało w oczy, że coś tu było rzeźbione pod maską. Także tak, miał być lekki półmat, wyszedł taki bardziej połysk, no ale co, jest jak jest. Dobra, wahacze skróciłem o 2 cm, tak jak planowałem. Także teraz jest koło idealnie ustawione w otworze, równiutko z jednej jak i z drugiej strony. Sprawdzimy sobie, jak to się układa. No bo tak jak pokazywałem, wahacz, który jest, można powiedzieć, wleczony, w momencie, kiedy jest seryjna wysokość, to jest w takiej pozycji, w momencie, kiedy mamy obniżone zawieszenie, to mamy taką pozycję, więc on wypycha nam koło do tyłu, ale też mamy tutaj wahacze, bo mamy 5 wahaczy z tyłu, tak? Także jeszcze mamy wahacze, które też nam będą wpływały na zbieżność. Zaraz sobie trochę tym przestawimy. Na razie sobie tak wstępnie zmierzę, zobaczyć w ogóle, co teraz się wydarzyło. Wiadomo, jak się ułożą gumy podczas przejażdżki, to też będzie troszkę inaczej, ale nie będzie to duża różnica. 2 wahacze możemy dokupić regulowane. No zobaczymy. Chciałbym właśnie usunąć tą taką rzecz, która mi się nie podoba w tym zawieszeniu, że w momencie, kiedy je obniżamy, no to idzie nam kółko do tyłu, no bo to nam wtedy przestaje pasować tam w CLK, to jeszcze jako tako to wygląda. Ale tutaj jak mamy poszerzone na kole, no to po prostu bardzo wyraźnie widać, że koło jest przesunięte. Cofnęliśmy je o 1,5 cm, czyli dosyć dużo. No, zobaczymy. Tak na oko, to w momencie, kiedy auto leży, to one mocno się nie tego... No nic, no to jest customowa robota, będziemy walczyć. Na razie sobie skróciłem metodą redneckową, a jak będzie ok, to jak mówiłem, od Audiczki jest aluminiowy wahacz, który będziemy mogli sobie zaadaptować o tej właśnie długości idealnej, która nam by była potrzebna. No, w ogóle możemy zaobserwować po oponach, że te tylne zawieszenie już nie miało odpowiedniej geometrii, gdyż brało wewnętrznie oponę. I teraz tak jak patrzę, w momencie kiedy skróciliśmy sobie ten wahacz, jest na razie redneckowo skrócony, przecięty, pospawany i jeszcze pręt spawałem zbrojeniowy w niego, no bo to jest jeden z 5 wahaczy, nawet gdyby nam pękł w czasie testów, to tutaj nie ma ryzyka, żeby nam cokolwiek się stało, bo pozostają nam 4 wahacze. Ale teraz tak, obserwuję sobie, nie wiem czy to będzie widać, bo właśnie stanąłem sobie na kablu od prądu, to zaraz się przełączmy się na latareczkę. I teraz tak, w momencie kiedy mamy opuszczony samochód, mamy tutaj taki wahacz, który jest w banana, lekko zgięty i on teraz jest w pozycji praktycznie pionowej, poziomej, czyli w momencie kiedy on jest w poziomie, czyli wypycha nam górę koła, czyli teoretycznie
powinna nam się poprawić tutaj zbieżność. No wszystko w teorii, nie? No bo to wiadomo, to tutaj ważą się milimetry, nie? Ale teoretycznie powinno nam się poprawić zbieżność pod tym względem, że tu powinniśmy mieć bardziej teraz nie negatyw, tylko pozytyw, czyli ewentualnie jak mieliśmy za duży negatyw wtedy, no to będziemy mieli 0, czyli może być, że nam się poprawi. Jeszcze mnie tutaj interesuje, bo akurat tu mamy jeden wahacz, tu mamy drugi wahacz, tam mamy trzeci wahacz właśnie, który skróciliśmy, ale w tym zawieszeniu tu my mamy właśnie naszą redneckową, chwilową rzeźbę. No i tak, tu mamy wahacz, który idzie tak bardzo mocno poprzecznie, ale on jeszcze jest na ugięciu, czyli teoretycznie jest jeszcze w miarę spoko, bo gdyby był całkowicie na poziomo, no to wiadomo, by się wydłużył, nie? Czyli by tu nam mocno przestawił nie zbieżność, tylko co? Zbieżność, zaraz, moment. Negatyw i pozytyw, jak mamy pionowy, to jak to się mówi? Dobra, mniejsza, większa. Wzdłużną. A tutaj jeszcze jest jeden wahacz, też taki lekko pod kątem, on też idzie w dół, ale on jest ze stworzeniem. O, właśnie widzimy teraz stworzeń. I on jest dostępny regulowany, tak samo jak tamten jest dostępny regulowany. Czyli tak, czyli po prostu gdyby coś było, to byśmy musieli jeszcze ewentualnie wykombinować, żeby dobrać taki wahacz, który był delikatnie krótszy. A tamte mamy już dwa regulowane, a ten główny to on nam praktycznie nie wpłynie tutaj znacząco. Dobra. Czyli w sumie krótko mówiąc, póki się nie przetestujemy, nie przejedziemy, to się nie dowiemy. Jeszcze zaraz sobie wczołgam się pod spód, tylko muszę sobie ustawić koła na jakichś klockach, żeby był po prostu wyżej samochód, żebym tam się był w stanie wczołgać. Zmierzę sobie, tutaj sobie wymierzę punkty od podłogi na feldze i zmierzę sobie po prostu odległości, jeżeli chodzi o odległość tam, i tutaj sobie zaraz sznureczkiem z nakręteczką zmierzę, to mogę też poziomicą, ale lepiej sznureczkiem. Czy stąd, jak spuszczę sznurek, czy będzie mi się przechylał bardziej do felgi, czy do zewnątrz, to wtedy będziemy wiedzieli, czy tu mamy ustawiony pozytyw czy negatyw. No i też ważny właśnie jeszcze jest tu patent. No i wiadomo, z przodu obniżyliśmy też znacząco zawieszenie, także zaraz sobie też założymy kółka. Tu już ładnie się świecą nowe wahacze. I sobie tutaj podregulujemy zaraz to. Też na sznurek od tylnego koła. Jeżeli tylne koło nam się okaże, że mamy w miarę ok, no to od tylnego koła będziemy mogli sobie wyregulować tutaj sznurek. Tu chodzi o to, żeby nie było idealnie prosto, tylko może być właśnie delikatnie do przodu. W sensie do auta przodem delikatne, to dosłownie milimetry, malutkie stopnie. No a tu to wiadomo, to tam sobie możemy najlepiej, żeby były jak najprościej na razie. Czyli tak wstępnie sobie pomierzymy, może wstępnie sobie to też ustawimy. No i dobra, mamy na takich samych klocuszkach go postawionego. To już nam dało tutaj bardzo fajną wysokość do tego, żeby się tu wciągać. I z tego co widzę, jeśli się nie mylę, to właśnie tu już mamy daną śrubę z regulacją. Widać, jak ona jest właśnie ustawiona. No i dobra, niemieccy inżynierowie opracowali zawieszenie wielowahaczowe, 5 wahaczy na stronę, a polski inżynier, redneck inżynier, wiejski inżynier będzie to oczywiście modyfikował, bo czemu nie? Dobra, użyjemy sobie miareczki do zmierzenia zbieżności, rozbieżności. Ja już sobie to zmierzyłem i teraz tak, pokażę Wam tylko, jak ja to robiłem, bo próbowałem sobie zmierzyć, zaznaczając sobie właśnie te kropki na kółkach, ale ciężko mi było, nie mam przymiaru blacharskiego takiego odpowiedniego, żeby sobie tutaj fajnie zmierzyć, ale tutaj jak sobie wbiłem elegancko obieżnik, metróweczkę i zahaczyłem ją, trzymając właśnie precyzję, żeby mi tu ładnie siedziała. Jak ją przeciągnąłem, to teraz to robię pokazowo, wcześniej to zrobiłem bardziej precyzyjnie, to też sobie obieżnik zmierzyłem tutaj odległości i tu mam 132 z tej strony, od krawędzi bieżnika do krawędzi bieżnika, a z przodu już mam 141, czyli 9 mm różnicy. I teraz sobie podniesiemy fureczkę.
furanerkę. No i teraz mamy te wahacze, o których mówiłem. Już sobie go zasikałem, żeby go sobie wyluzować. I tutaj mamy właśnie tą śrubę, którą możemy sobie regulować zbieżność. Ona w tej chwili jest w takiej pozycji, że jest dość neutralnie. Czyli możemy sobie wysunąć właśnie mniej więcej o 5 mm. I to chodzi o to, że w momencie jak sobie je zluzuję i sobie nimi kręcę, i sobie nimi kręcę, to jestem w stanie tą podkładką regulować sobie odchylenie koła. Widać, teraz mi wahacz wyjeżdża, a ja potrzebuję, żeby mi wjechał. Możecie mi wierzyć albo nie, ale mamy 138 z tyłu i z przodu i 137 z tyłu. No wiadomo, moja aparatura pomiarowa, starałem się jak najbardziej precyzyjnie i jak najdokładniej to zmierzyć. Różnica na kilku pomiarach jest milimetr. Zakładając błąd pomiarowy, mamy milimetr wysunięte w to. My jeszcze możemy to sobie tymi śrubami skontrować, bo jeszcze mamy delikatnie mięsa. Bo z tamtej strony, z lewej strony mi się lekko przekręciła, jak ją dokręcałem. Także jeszcze mamy spokojnie ten milimetr do zebrania, także jest perfekcyjnie. Perfekto! No i dobra, i co? I w sumie pomierzymy sobie to wszystko po przejażdżce, bo to jak pojeździmy, to się jeszcze inaczej ułoży. Zaraz sobie tu zmierzymy sznureczkiem, tak jak mówiłem, wychylenie i będziemy się brać za przód. Yes! No i dobra, i z przodu też mamy dość mocno obniżone zawieszenie. Drążki kierownicze mamy tutaj z tyłu, tutaj w tym miejscu mniej więcej do zwrotnicy zaczepione. Czyli teraz tak, jeżeli mieliśmy drążek kierowniczy w takiej pozycji przy poprzedniej wysokości zawieszenia, w momencie kiedy obniżyliśmy zawieszenie, drążek nam się wygina do góry, czyli co? Skraca się i koło nam ciągnie w tą stronę. Czyli samochód nam się robi rozbieżny. A dobrze by było, żeby przód właśnie był lekko zbieżny, delikatnie. Teraz to już w ogóle mamy tragedię, jak jest rozbieżny. Postaramy się ustawić tak, żeby były oba koła po prostu równo i robimy dokładnie tak samo. Czyli zaraz sobie tutaj zaczepię dość solidnie o drewienko i o bieżnik moją metróweczkę, tak żeby mi się ładnie zakleszczyła. Mierzę sobie do bieżnika tego i tu mam 140 równiutko, nawet 139,5 mm bym powiedział, no ale nie róbmy się tacy wnikliwi. No i teraz sobie przepuszczę metróweczkę na drugą stronę. Tu sobie zaczepię w tej samej pozycji o drewienko i o bieżnik tak solidnie jak tam. Ok. Fajna jest właśnie w metróweczce teraz, to zauważyłem, że metróweczka to jest cienki metal i jak ustawię go pionowo i zaprę, to on się wbija w tą deseczkę jak żyletka i się utrzymuje wtedy równo. Kurde, wychodzi, że jest idealnie. Nie wiem czemu. Może po prostu trzeba się przejechać. Dobra, może to ma tutaj nic niezauważalny wpływ. Ile mogliśmy? 60 mm? Nie, no teoretycznie powinno się pokazać, ale z drugiej strony też nie wiadomo, jak tu była zbieżność wcześniej ustawiona. Ja no w sumie, czyli tak, jeżeli tu mamy drążek teraz w pozycji praktycznie prostopadłej, równoległej, poziomej. Jeżeli mamy drążek w pozycji poziomej praktycznie, 60 mm to nie jest tam jakieś masakryczne obniżenie, to jest duże, ale on mógł być właśnie, teraz jest równo, czyli powiedzmy według naszych pomiarów ma 0, a mógł być właśnie ustawiony na zbieżnie. No i teoretycznie mogło nam się to właśnie teraz wykasować, czyli w sumie może będzie ok. Zobaczymy. No pojedzie się na geometrię cyfrową, to nas wyrzucą za fraki stamtąd, wykopią na kopach. Nie no, myślę, że będzie ok. No i dobra, i na koniec możemy sobie zrobić jeszcze jeden pomiar, też z wykorzystaniem sznurka.
tutaj z tyłu. Nie wiem, czy uda mi się tak przełożyć. Może mi się uda. O. Tutaj z tyłu sobie zawiążemy sznureczek do ramienia felgi. O. Cyk. Cyk. 3 supełki wystarczą. No i teraz go przeciągając, o, zahaczamy sobie go tutaj o bieżnik w oponie i przeciągamy sobie ten sznureczek do przodu. Tutaj mniej więcej, żeby sobie go utrzymać w jednej wysokości i też patrzymy, czy jak tutaj przylega nam, czy gdzieś nam się załamuje. Nie. Jest perfekcyjnie. Jest perfekcyjnie prosta linia. Idealnie. Idealnie. Normalnie jak fabryka. Dobra, sprawdzimy sobie drugą stronę zaraz. I wszystko będziemy wiedzieć. Dobra, z tej strony, jak sobie przyłożymy sznureczek, naciągniemy go i przyłożymy sobie do oponki, to widzimy, że mamy luz, bo tu przykładam do opony, tu mam jeszcze przerwę i tak samo w tylnym kole mam przerwę, czyli jednak gdzieś z przodu najprawdopodobniej, no bo tu mieliśmy w miarę równo, wiadomo, mierzec od bieżnika, a z przodu widzę, że że tu wystaje nam jakby, czyli trzeba się przejechać też, nie? No bo to wiadomo, jak się nie przejedziemy, to się musi ułożyć na gumach, z przodu są nowe wahacze. Także z tej strony widać, że jeszcze gdzieś coś mamy do poprawy, ale to są już delikatne rzeczy. Dobra, myślę, że zostawię to do przejażdżki, jak się przejedziemy, to wtedy się zobaczy jeszcze raz, posprawdzała się na sznureczek, no i już później geometria cyfrowa, nie? Ważne jest, żeby po prostu plus minus to było przygotowane. Zresztą w czasie jazdy, podczas hamowania, podczas zakrętów od razu się będzie czuło co i jak. Czy tam gdzieś w kolejny, jak się wiedzie, czy ciągnie, czy nie ciągnie. Także tak. Dobra, składajmy dalej. Fajnie, że jest fajnie. I tak jak na tak obniżone zawieszenie, to naprawdę myślę, że udało się to ogarnąć garażowym tematem na spokojnie, a jak tylne wahacze będą ok, to będą ok, to się takie zamówi i superancko. No i w następnym odcinku zrobimy co? W następnym odcinku już się przejedziemy. O ty kurwa. No w tym nie daliśmy rady. Jest niedziela. Już mi się nie chce. Burdel zostawiam. Jutro się posprząta. No, jeszcze jest trochę roboty. Trochę części do założenia. No i też zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Do następnego. Strzałeczka.